Dolina Zemsty. Opowiem wam historię o krainie, gdzie wypasa się bydło, o kowbojach i ich życiu. Pracowałem na ranczu w Strobich. Dorabiałem się odcisków od siodła i ciężkiej charówy, którą tam nazywali robotą. Trochę było zabawy, czasem trochę odpoczynku. Nie była to zła robota. Czasem tylko chłodno i samotnie, bo tak daleko byliśmy od ludzi. Ale byłem młody i czułem się panem świata, gdy tak wsłuchiwałem się w wiatr szumiący w sosnach. Nasze bydło, a było łagodne jak gołąbki, musiało jeść, więc wciąż jechaliśmy dalej w poszukiwaniu nowych pastwisk. Pory roku przechodziły jedna w drugą. Pilnowaliśmy ich nawet w śnieżne zimy, ledwo siedząc na koniu, aż do wiosennego spędu bydła. Po zimie wszyscy wracaliśmy do domu znużeni. Byli z nami synowie hodowcy, Owen Daybright i Lee Strobie. Pierwszy był sierotą wychowaną przez Strobich i został naszym zwierzchnikiem. Drugi, rodzony syn, był utracjuszem i hulaką. Tej nocy zaczęły się nasze kłopoty. Kogo tu mamy? Jak tam, Kal? Pijecie jeszcze whisky? Co u ciebie, Lee? Jestem złachany jak pies. Tak to jest, jak się pracuje dla rodziny. Widziałeś moją żonę tej zimy? Przyjeżdżała do miasteczka kilka razy ze staruszkiem. Jak on się miewa? Daje radę, choć mrozy mu nie służą. A Jen? Jedź do domu i sam sprawdź. Pożyczysz mi brzytwę? Nie chcę jej zadrapać. Na zableczu. Zajęty, doktorku? Noc wciąż trwa. Cały dzień był zajęty tą dziewczyną, która pracowała w gospodzie. Lili? Nie wiem, jak się nazywała. A co jej dolega? Dolegał jej mały człowiek. O taki. Urodził się parę godzin temu, jak mówią. Nie idziesz tam? Nie ma po co wstawać, jak nie wzywa ojciec. A to nieczęste w takich przypadkach. Kowboju, celuję w ciebie. Kładź to i chodź tu. Chcę ci się przyjrzeć. No dalej. Owen? To ty? Ja. Odłóż broń. To przyjaciel. Co ty tu robisz? Pomagam. Nikt inny nie chciał. Tak mówią. Jak Lee? Chcę cię zobaczyć. Wrócę, jak tylko zaśnie. Co to za jeden? Jej brat, Dick Fasken. Nie stąd. Cały dzień szukał ojca. A co z Lili?
Masz gości, Lily. Witaj, Owen. Malutki i piękny. I dobry ma kolor. Doktor by nie przyszedł. Dlatego Jen tu jest. Nawet o tym nie myśl. Naprawdę mam szczęście. Nie mogłabym wrócić do gospody. Pani Berg da mi pracę u siebie, jak już będę mogła. Jesteśmy jej wdzięczni. Aż tu słychać ich plotki, ale mówię ci, on będzie miał dobre życie. Z pewnością. Kawy? Dziękuję. Widziałeś mnie już wcześniej. Zmieniłaś się. Masz czystą twarz i nową sukienkę. Od kiedy mam łazienkę w pokoju, kąpię się codziennie. To postęp. Jak minęła zima? Przeżyliśmy ją. Bydło też. Nas zasypało na ranczu. Nie widziałam nikogo przez 5 tygodni. Tęskniłam za tobą. Przyniosłem jej trochę grosza. Kto to był? Dobranoc. Czekaj no. Mieszkasz tutaj? W okolicy. Kim jest ojciec? To sprawa Lily. Dowiem się, choćby mi to miało zająć życie. Pewnie. Tutaj jest niezłe miejsce do życia. Kto to był? Owen Daybright. Przybrany brat twojego męża? Tak. Ile? $500. Przyniósł też jedzenie. Dlaczego? Bo jest dobry. Nie ma tu nikogo takiego. Trzeci raz rzuca asa nie w porę. Trzeci raz. Nie ma gry bez ryzyka, panowie. Kiedyś znowu zagramy. Załatwiłem twoją sprawę. Dzięki. Spłaciłeś się jak za dług z kart. Doceniam szczerość i że nie pierwszy raz mnie kryjesz. Dlaczego ty nie dorośniesz? Takie rzeczy się zdarzają. Ja śpię spokojnie. Była tam twoja żona? Podejrzewa coś? Wiesz, jaka jest. Na pewno by nie zrozumiała. Ja mam wiedzieć, jaka jest? Prawda, nie wiesz.
Jest zupełnie inna niż wszyscy. Jest taka, jakim ja bym chciał być. Już czas. Wracajmy na rancho. Ani kroku, Daybright. Ty, odsuń się. Przyniosłeś Lili $500. Zgadza się. A co, nie potrzebuje ich? To nie były drobne. Musiałeś wyjechać z miasta, żeby je przywieźć. Pytam ostatni raz, czy to twoje dziecko? Celuj w podłogę, synu, i odwróć się. Jeszcze się spotkamy. Szybki jesteś w osądach, a to mi się nie podoba. Poradzę sobie sam, Kan. Nie, póki ja jestem szeryfem. Mierzyłeś do mnie 2 razy. Jak znów spróbujesz, strzelę. Witam w domu, chłopcy. Dobrze wyglądasz, synu. Jak się masz, Owen? Dobrze, a jak noga? Rwie tak samo jak co zimę od 20 lat. Witamy, panie Willoughby. Kawa by nam dobrze zrobiła. Wciąż masz to samo zmywanie? Chyba że sam chcesz. Tylko żartowałem. Pilnuj swojego języka. Jak twój żołądek? Czasem zastanawiam się, jakim cudem jeszcze żyję. To dlaczego ciągle jesz to, co sam gotujesz? Bo tu utknąłem i nic nie poradzę. Arch, te cygara nie są z Pittsburgha. Z Kansas. Świat schodzi na psy. Jak było? Pytaj mistrza. Ja tylko wypełniłem rozkazy. Twoja żona na ciebie czeka. Nie zapomniałem. Pójdę się przywitać. Dobranoc. Wynędzniały jest. Nikt nie pracował ciężej tej zimy. Musi dużo nadrobić. Poradzi sobie. W każdym razie sam już może wszystkim zarządzać. Brzmi, jakbyś chciał się żegnać. Lee jest żonaty, a Jen jest dla ciebie dobrą córką. Ja tu tylko zawadzam. Jak ci tu niewygodnie? Nie zapomniałem, Arch. Zrobiłeś, co mogłeś, żebym czuł się tu dobrze. Gdy mnie przygarnąłeś 15 lat temu, byłem bezdomną sierotą. Dawne, dobre czasy. Teraz przyszła pora, żebym się zebrał. Naprawdę chcesz? Chcę spróbować żyć na własny rachunek. Jak mam to powiedzieć, Owen? Jak cię przygarnąłem, to nie radziłem sobie z własnym chłopakiem. Chciałem, żebyś to za mnie zrobił. A później zacząłem cię potrzebować i nadal cię potrzebuję. Wiem, Arch. Zawsze chciałem ci się odwdzięczać. Dobranoc. Może się pospieszysz i przyjdziesz. Dlaczego nagle nie możesz się ubrać przy mnie? 2 minutki. Cała zima i jeszcze 2 minuty. Wiem to lepiej od ciebie. To znaczy, że za mną tęskniłaś? Oczywiście.
Jesteś piękna. Naprawdę tak myślisz? Gdy cię pierwszy raz zobaczyłem, miałaś na sobie znoszone bryczesy, a wy mnie wyciągnęliście z tej prowincji, ty i Arch. To już druga niedzielna sukienka, którą mam. Pierwszą miałam na pogrzebie mamy, później ojca, a później ją spaliłam. A teraz z ciebie modnisia. Tak mówią w magazynach dla pań. Nie zrobiłem wielu mądrych rzeczy, ale ożenek z tobą był jedną z nich. Będziemy szczęśliwi i nic nas nie powstrzyma. Drugie i ostatnie wezwanie. Gdzie się podziewałeś? Dzień dobry, panie Willoughby. Dobrze jest znowu zobaczyć tu prawdziwego mężczyznę. Dziękuję. Witamy prawdziwego mężczyznę. Czy te wstrętne dźwięki obudziły cię, gdy poranne słońce muskało twoje policzki? A ty chyba zapomniałeś, po co się chodzi do łóżka. Pan Willoughby chwali tylko mistrza. Dobra, długo spałem. Czemu tak jest, że jak człowiek sam sobie radzi i je co ma, to marzy, żeby wstać na domowe śniadanie. A jak już jest w domu, to leży i zastanawia się, czy ma po co wstawać. Niewdzięcznicy. Nigdy jedzenie nie było takie złe, żebyście głodni chodzili. Arch wam pokaże, co to znaczy mieć troski. To samo im mówię. Bez obrazy. Przeprosiny przyjęte. Nie gniewam się, a nawet dam ci kawy. Trzeba to przesunąć, szeryfie. Znowu spis ludności? Lubię wiedzieć, kto się kręci. Cześć, Hub. Dostałem list tydzień temu. Jesteś wujkiem. Jak Lily? Nieźle. A to kto? Prawo. Bracia? Zabiję tu człowieka, nim wyjadę. Ktoś konkretny? Nie wiem, ale się dowiem. Nie spuszczaj ze mnie oka. Nazywam się Fasken. Gdzie konie? Za składem. Bracia Fasken wiedzieli, że Lily przyjęła do siebie wdowę o imieniu Berg, mającą farmę w okolicy. Może się nas wstydzi. Ona nie jest taka. Jest w pokoju. Zawołam ją. Nieważne. Uparliście się? Mamy powód. Nie prosiłam, żebyście przyjeżdżali. Słyszycie? Tacy już jesteśmy. Nie kochamy się za bardzo, raczej byśmy się pozabijali, ale nic nie poradzisz. Jesteśmy rodziną. Odejdź, Hub. Odejdź. Chcesz wyjść za Owena Daybrighta, Lily? Nie chcę jego ani was. Sama sobie poradzę.
Jeśli Daybright coś wie, to wykrztusi to z siebie, jak się za niego zabiorę. Zepnij go. Panie Szybki, coś ci upadło. Trzeba mu jakiegoś asa. Nie tak się łamie konia. Wsiadaj i ujeżdżaj go, jak cię uczyłem. Musiałeś używać bata? Owen się pieści. Nie bądź taka panianka. Trochę bata nie zaszkodzi. Chodź. Ta propozycja jest od pani Bark. Pojadę tam. Huey, weź po koniu dla każdego. Witaj, Lily. Witaj, Owen. Witaj, Huey. Dzień dobry, panienko. Jak zdrowie? Dobrze. Bardzo się cieszę. Naprawdę dobrze wyglądasz. Dziękuję. Tak pytam, bo naprawdę wyglądasz ślicznie. Naprawdę. Jedliście śniadanie? Najlepsze od Willibiego. Gotuje lepiej, z obiema rękoma złamanymi. Przepisy wymienimy później. Niech mi pani napisze, że zgadza się, żebyśmy zajęli się pani bydłem na spędzie i przyprowadzili je później z powrotem. Nie wiem, czy ktoś mnie nie lekceważy. Nigdy by nie śmiał. Przyniosę pióro i papier. Dzięki, Owen, ale już się czuję dobrze. I tak wyglądasz. Tak mówi Huey. Nie wiem, jak ci dziękować za te pieniądze. Nie musisz. Przykro mi patrzeć, jak kryjesz Lee. Staram się dla Archa. Zasłaniasz sobą Lee i pozwalasz, żeby cały brud przylgnął do ciebie. Może. Myślę o Jen i o tym, co dla mnie zrobiła. I że dlatego nic nie mogę jej powiedzieć. Oboje mamy sekret. To nie w porządku, że wielu rzeczy bałam się tej zimy. Co ludzie powiedzą, jak odchowam dziecko, jak nas utrzymam. Teraz już się nie boję.
Well, now it's happened. I'm not afraid anymore. Jestem szczęśliwa, że to się stało. I'm not glad it happened. I was wrong. I know that. I'm just not afraid Już of się nie life. boję żyć. Daybright tutaj? W domu. Do stodoły. Po co? Nic ci nie będzie, jak pójdziesz do domu. No idź. O co chodzi? Jeszcze się naoglądasz. Siadaj. Do widzenia paniom. Do zobaczenia po spędzie. Daybright. Przybył wielki brat. Czemu nie pamiętam o broni, gdy jadę do sąsiadów? Te pieniądze były twoje. I co z tego? Dziecko potrzebuje nazwiska. Twojego. Chcesz dokładkę? No chodź, strzel. Zastrzelisz mnie, to będziesz musiał zastrzelić Hughie'ego, panią Berg i własną siostrę. Wszystkich, którzy cię tu widzieli. No strzelaj. Przestań, bo to zrobi. Nie ma jaj. Odłóż to. Ty rzuć broń. I tak nie strzelisz, a tylko połamie ci gnaty. Wstawaj, Hap. Dick, odłóż broń. No strzelaj, to tylko siostra. Kogoś musisz zabić. Trzeba uważać, kogo się dźga w kałdun. Dość. Co rozkażesz, Lily? Ciągle możemy się zabawić. Owen, nie. Nie za dużo mam kłopotów? Ja i dziecko? Jeszcze trupów mi trzeba? Sama mam wołać szeryfa? Jeszcze ja mogę podpisać zeznania. Dobrze, Lily, masz prawo tak mówić. Idziemy. Mówią, że Lazy W idzie na sprzedaż. Za ile? 35 000 w gotówce, co mi przypomina, że mam u ciebie jakieś pieniądze. No tak, coś ci wiszę. Benson mi powiedział, że jesteś zadłużony w banku. Nie martw się, staruszek wszystko pokrył. Dzięki. Ciągle się starasz żyć jak trzeba? Ciągle zapominam o twoich radach. Chyba nie korzystasz z naszych pieniędzy. To wspólne konto. Ile on pobrał? $500. Powiedzieli, że w złocie. Pewnie pięknie ci teraz dzwoni w kieszeniach. Do zobaczenia. Mam pracę. Jen, jest śmietanka? Przepraszam na chwilę. Nie wierzysz w tę historię o $500? A powinna? Skarbie, coś musisz pojąć. Nie lubię, jak Arch wtrąca się do wszystkiego. Rozumiem, że chciałeś, żeby nic nie wiedział. To kupa pieniędzy. Nie chciałem ich brać, ale to było w dobrej sprawie. Przestań już. Wiem wszystko o tobie i Lily.
Wiem, co myślisz, ale to było, żeby pomóc Owenowi. Nie chciałem, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Ale teraz mleko się wylało i muszę ci wyznać, że Owen napytał sobie biedy. Jedyne, co mogłem zrobić, to dać te pieniądze. You're a liar. Jesteś kłamcą. Niegodziwym kłamcą. You're all alike. Wszyscy jesteście tacy sami. Ty, Lee i Arch. Mów jaśniej. Wszyscy łżecie, mam dość. Odchodzę. Zwolnij. Wiem, od kogo są pieniądze dla Lili. Znowu go chroniłeś? Walczyłeś z jej braćmi, a o wszystkim od początku wiedziałeś. Od początku to było gadanie. Nie zwracałem uwagi. Dlaczego jesteś taki miękki? Takie rzeczy się zdarzają. Ludzie kłócą się w małżeństwie. Nienawidzę go. Ty i ja jesteśmy podobni. Przy Archu czujemy się rodziną. Nie powinniśmy się mu odwdzięczyć? Owen, what can I do? Co ja mam robić? What can I do? Zostań tu. Dla Archa. All right. Zgoda. But all I'll do Ale is tylko stay. tu będę. Witam, panie Szybki. Na co wpadłeś? Na dwóch dużych braci. Nazywają się Fasken. Faskenowie? Dwóch? Rodzina Lili poszukuje ojca. Wiedzą już? Wciąż żyjesz. Myślisz, że się dowiedzą? Nie od razu. Szeryf ich przymknął. Na długo? Na tydzień. Później znów spróbują. Kto im powie? Lili może im powiedzieć. Trudno nad nimi panować. I co mam robić? Tego byś nie zrobił. Zobaczymy. Jest tylko jeden sposób. Wyjedź z Jen i trzymaj się daleko stąd. Zacznij żyć od nowa. Tu jesteś spalony. Albo zostań i czekaj na kulkę. Jak odejdę, wszystko będzie twoje. Nikt nie broni ci tak myśleć. Ale nie waż się tak do mnie mówić. Dobra. Zabolało? Kiedyś uderzysz mnie o jeden raz za dużo. Szykuje się wielki spęd, chłopcy. Dbajcie o konie, bo będziecie zasuwać piechotą. Tego możecie mieć tanio, naprawdę darmocha. Dobre od nóg do grzbietu. Tak go zajeździli, że wygląda jak postronek. Ile dacie? Objeżdżam za 12 stad. Co powiesz, Lee? Nawet cały tuzin. To oznacza 12 niezadowolonych klientów. Spasuje. Nie, to nie. Ktoś inny? Odpaść go trochę i pokaż nam inne. Dobra, mam najlepsze konie po tej stronie rzeki. Ten ma nawet rodowód. Ile dacie? Ten przynajmniej wygląda na konia. Daj się przejechać.
Dobry koń, tylko świszcze. Powietrze mu ucieka. Co mu ucieka? Wiesz dobrze, jak to jest jechać tą drogą do miasta w sobotnie popołudnie. Roztrącasz ludzi na boki. To nie moja wina, tylko konia. Od tego świstania wszyscy uciekają. Poczekajcie, nie skończyłem. Możesz na chwilę wstrzymać oddech? Na bok z nim. Ciekawe, czy Faskenom tam wygodnie. Kogo to obchodzi? Chodźmy się przyjrzeć. Znajdziesz mnie w barze. Jak życie? Spokojnie, jak to przed spędem. Straszna charówa. Dołączysz? $30 na miesiąc i jedzenie. To nie dla mnie. Przywykłem do wygód. Pomóc ci? Mam ciasteczka dla Faskenów. Kij by im się przydał. Łobuzy. Idziesz do środka? To zbyt wzruszające. Sędzia dał wam tydzień, chłopaki. Sędzia, jakiś nędzny urzędas. Następnym razem będzie porządny. Z szubienicą i całą resztą. Następnym razem będzie inaczej. Lili radzi sobie świetnie. Zostawcie ją w spokoju. Może mów o niej panna. Jesteśmy po imieniu. Nie z naszą siostrą. Zachowujcie się jak palanty, jak wam w tym dobrze. Po wyjściu traficie do pociągu. Szeryf sam was tam wsadzi. Jak się pokażecie znowu, to zamkną was na pół roku. Aleś mnie przestraszył. Jeszcze słowo, a uprzyjemnię wam pobyt. Zdecydowałem, że jadę na spęd z tobą. To nie takie proste. Nie od wszystkiego da się uciec. Pomyślę o tym po powrocie. Pomyśl teraz. Czekaj. Na drzewie jest Cheyenne. Samo ci wpadło w ręce. Jak ci się to udało? Ćwiczenia. Powinieneś spróbować. Stary obóz Cheyenne'ów. Pamiętasz, jak kiedyś spuszczaliśmy na nich kamienie? Pamiętam, jak Arch spuścił nam baty. Już lepsze byłoby dostać się w ich ręce. Para gówniarzy bawiąca się kosztem Indian. To były czasy. Good morning, Lee. Morning. Phew, I'm getting too fat. Coś chyba utyłem. Kupiłeś jakieś konie? Nie, chciał nam opchnąć jakieś szkapy, ale Owen go przejrzał. Rooney zawsze próbuje. Zastanawiałem się. Przejdźmy się. Powiesz mi na przechadzce. Widziałem takiego konia, którego chciałbym mieć. Zacząłem się targować, bo nie pamiętałem, że jestem spłukany. To go kup, na konia zawsze znajdą się pieniądze. Nie chodzi mi o konia, i tak mamy ich dużo. Chodzi o to, że gość w moim wieku, żonaty, z ojcem, do którego należy połowa ziem w okolicy, nie może wstrzymać się od zakupu, bo nie ma dość własnych pieniędzy. Nie ufałeś mi, ale to już przeszłość. Może miałeś rację. Przyznasz, że tej zimy byłem dla ciebie pomocą. Tak, byłeś. Uważasz, że znam się trochę na hodowli? Nie tak jak ty albo Owen, ale dość, by na tym zarobić.
Jeśli potrzebujesz pieniędzy, to ci je dam. Jak sprowadziłeś do domu Jen, myślałem, że to tylko zachcianka, ale tak nie było. Zacząłem myśleć o tobie inaczej. Dlatego teraz zarabiasz najwięcej. Jak chcesz, dam ci podwyżkę. To by było za proste. Albo jestem twoim synem, ufasz mi i należy do mnie wszystko, albo nie. Czego chcesz? Chcę być wspólnikiem, mieć połowę razem z tobą. Ustatkowałem się. Tu będę mieszkał i chował dzieci. Tu chcę umrzeć. Chcę przejąć interesy, jak ty będziesz miał dość, a nie pracować tu za dniówkę. Jestem twoim synem. Więcej o tym myślałem niż ty. Znacznie więcej. Jesteś krwią z mojej krwi. Mam u ciebie dług. Nic mi nie jesteś winien. Jestem. To stare dzieje. Zaczęło się, gdy umarła twoja matka. Musiałeś się uczyć żyć bez niej. Obaj sobie poradziliśmy, staruszku. Jutro pojadę do miasta i przygotuję dokumenty. Od teraz połowa rancza jest twoja. Moją połowę odziedziczy Owen po mojej śmierci. Hamilton. Latające H. Neil. Stalowy pies. Sands. Słabe S2O. Frank Peter. Boks z sianem. Frank Martin. Boks F. FF. Zgadza się. Po co masz to ciągle w głowie? Mamy pod sobą 40 różnych znaków. Musimy szybko kojarzyć. Możesz na słówko? Wróciłem wczoraj w góry szukać ostatnich koni. Zagoniliśmy je rano, są wszystkie. Znalazłem sztuki ze stada. Poznałem po znaku, ale nie mogłem zagonić, bo właśnie zjeżdżałem z góry. Są nasze. Chcesz je dziś znaleźć? Szukałem dziś o świcie, ale bez skutku. Pewnie dołączyły do jakiegoś stada. Nie, poszły same. Znalazłeś ślady? Tak, wyraźne. To spróbujmy jeszcze raz. Jadę z wami. Moja strzelba już zardzewiała. Weź też swoją, Owen. Patrzcie na tę podkowę. Ma uszczelnienia od środka. Ten jeździec się nam podpisał. Dwa konie i 4 cielaki. Ślady idą prosto. Tu mnie złapał zmierzch i zawróciłem. Jeśli przeszły strumień, to tutaj. Mówisz jak koniokrat. Sprawdźmy na drugim brzegu. Tylko jeden koń wyszedł z wody. Wiedziałem, ten koń to przynęta. Resztę popędzili w górę lub w dół. Tu nie było żadnego konia. Pojechali tędy i pędzili cielaki. Tu prowadzą ślady. To dom Herba Becketa. Przyjrzyjmy się.
Idzie dwóch. Szukacie czegoś? 4 cielaków. Tędy nie przeszły. Widziałbym. Chodź no tu. To uszczelnienie podkowy. Czyli to koń. Który to nosi? Skąd mam wiedzieć? Jest i drugi, świeży. No i co, Herb? Co z czym? Ktokolwiek jechał na tym koniu, pędził przed sobą nasze cielaki. Jak je tu znajdziesz, to możesz gadać. Jak nie, to wsiadaj na konia i zjeżdżaj. Domyślam się, że zarżnąłeś i zakopałeś resztki. Nie mogę tego udowodnić, ale pokażę ci, co będzie, jak jeszcze kiedyś znajdę tu ślad mojego bydła. Mówili, że jesteś niezły w bijatykach. A bez butelki czy noża? Odbierzemy sobie 4 cielaki. Sprałeś go i już. Po co nam kłopoty za kradzież bydła? Mówisz jak nowy zarządca. Przed nami spęd. Jak go zrobimy, jak będziemy siedzieć? Idziesz, Huey? Nadal tu rządzisz. Powstrzymasz mnie przed pójściem do szeryfa? Pomyśl dobrze. Groziłem ci bronią? Wybiłem ci nóż? Uprowadzam ci bydło? Nie biorę w tym udziału. On jest od ciebie. Prawda, niestety. Powiedz, ile za twoje bydło? Tak łatwo się nie wykpisz. Wyceniłbym bójkę na $250. Stoi, ale z nim się jeszcze policzę. Dopóki mogę utrzymać broń. Jedź ze mną do miasta. Weźmiesz pieniądze. Nie utrzymam się w siodle z tą ręką. Poza tym potrzebuję się napić. Nie tańczysz dziś, synku? Dziś piję, panie Willoughby. Uważaj, żeby cię ten jabłcok nie zamroczył. Widział pan Owena? Znowu krwawi. Jen wzięła go do domu. Nie za mocno? Im ściślej, tym lepiej. Coś ostatnio wpadasz w tarapaty. Tarapaty? Możesz kazać im się zamknąć, żeby nie gadali o tobie i Lily? Nie obchodzi mnie to. Przypadkiem ją lubię. Pomogę ci. Dzięki, Jen.
Nie załatwisz tego z Lily sam? Lee był... Lee was half a man and Chcę porozmawiać z nią na osobności. wait, Owen. Zostań, Owen. Stay. Czego chcesz? What do you want? Wyjeżdżam o świcie. Ten wielki spęd zajmie mi sporo czasu. Know that. Wiem. Chyba możemy się pożegnać. Goodbye then. Do widzenia. Nie tak, już nie w ten sposób. Leave me alone. Zostaw mnie w spokoju. No tak. Będziesz się miała kim pocieszać, jak wyjadę. Jesteś pijany. Dość, by widzieć podwójnie. Ciebie z Jen. Sorry you had to see that. Przykro mi, że musisz to oglądać. Chciałbym móc to zmienić. Just knowing you're Samo to, że jesteś w pobliżu, to pociecha. Chciałbym ci coś powiedzieć. what would you say? Co masz na myśli? Że nie mam prawa i bardzo żałuję. Czego znowu chcesz? Porozmawiać. Ręka lepiej? Niezbyt. Siadaj. Pewno nadal jesteś wściekły na Daybrighta. Poczekam na okazję. Słyszałem, że Faskenów niedługo wypuszczą z więzienia. Pewno nadal będą szukać tatusia. Jak im go wskaże, nie przeżyje kilku dni. Nie zdążą. Spęd? Tam nie będzie, trudno go znaleźć. Łatwo się znajduje takie łazęgi, nawet w tłumie. Żeby dołączyć do spędu, bracia będą musieli mieć papier od hodowcy. Na przykład od ciebie. Daybright zwęszy, że coś jest nie tak. Tak, jeśli dołączą do zachodniej grupy. Jak dołączą do wschodniej, nawet ich nie zauważy. Ja będę ze wschodnią, pewno jako kapitan. Wschodnia schodzi się z zachodnią, żeby skończyć spęd? Tak, na sam koniec. Wiesz, Herb? Wcześniej powinienem sprawdzić, jak bardzo oberwałeś. You know, Herb, I should have made that check much bigger. That was a bad beating you took. Mocno. Jones, zachodnia. Huey, będziesz ze mną. Stu, Miller, zachodnia. A wy jedziecie za wschodnią. Masz kaca? Czuję się dobrze. Jak poszło ci wczoraj z Beckettem? Zapłaciłem za cielaki. $250. Za cielaki? Tak. I wziąłem sobie do serca twoją radę. Znikam stąd po spędzie. Ty? Zacząć wszystko od nowa? Pracować na własny chleb? Dokładnie. A co z Jen? Jak się ustawię, to po nią poślę. Następnego ranka, gdy wyjeżdżaliśmy, słońce grzało nam w plecy. Ale nikt nie czuł się dobrze. Przeczuwaliśmy, że zdarzy się coś złego. Dopiero co wrócili z zimowego wypasu. Ledwo się obejrzeliśmy, a oni znów jadą.
Jak ci się widzi cały miesiąc ze mną? Tym razem poczekasz na nich sam. Pokłóciliście się z Lee? Nie mogę o tym mówić. Brzmi złowrogo, bo jest. Miałam zamiar wyjechać bez pożegnania. Czy mogę ci pomóc, Jen? Zawsze chcesz po nim łagodzić. Chciałem, do teraz. Może to moja wina. Może przywykłam do samotności i to nie mogło się udać. Nigdy nie skłamałem, ani ty mnie nie oszukałaś. Uciekasz, bo Owen cię kocha? Jesteś dobrą kobietą. Powinnaś żyć spokojnie i dostatnie. Jeśli uciekniesz, będziesz żyła gorzkimi wspomnieniami i wątpliwościami. Poczekaj, póki nie wrócą. Dokładnie to mówił Owen. Mówił mądrze. Wiosenny spęd to polowanie na krowy. Rozbiegają się w czasie zimy, później trzeba je zagonić z powrotem do domowej zagrody. Później się je strzyże, znakuje i ucina rogi. Byłem z Owenem i grupą zachodnią. Ciężko pracowaliśmy i czas nam się dłużył. Czas mierzyliśmy wzrostem trawy. Szło nam nadspodziewanie dobrze. Wsiadać. A co z naszą bronią? Do środka. Wrzucę ją na tylną platformę, jak pociąg ruszy. Miałeś zabić człowieka, pamiętasz? Jeszcze się nie udało. Następnym razem? Pewnie tak. Szeryf mówił, że macie się trzymać z dala. Czego chcesz? Pomóc znaleźć wam tego, którego szukacie. Co cię to obchodzi? Mam swoje sprawy. Przewożę bydło na duże odległości. W nocy, kiedy nikt nie patrzy, on mi zawadza. Czemu mu nie dołożysz? I zawisnę zaraz po tym? Szukam kogoś, kto by to zrobił po cichu. No to znalazłeś. Układ jest taki. Wprowadzam was legalnie na spęd. Tam go znajdujecie. Kiedy wagony zwolnią przed wzgórzami, wyskoczymy. Konie będą czekały. Zwieje, jak nas zobaczy. Jesteśmy. Lee był po drugiej stronie góry z grupą wschodnią. Orf. Oddziel znak O-Bar i oddaj panu Jenkinsonowi. Odciąć O-Bar.
Referee that brand. Sprawdź, co to za znak. I read Obar. Wygląda, że Obar. Like mine. To chyba moje. Satisfied. He's yours, Jenkins. Jest twój, Jenkins. What brand? Jaki Obar. znak? Obar. See that pair with the pack Widzisz mark tych za behind on it? Hardinsonem? They brought this. Przywieźli to. Claim to represent an outfit Mówią, chain. że są od hodowcy z twoich stron. Yeah. Tak, They're from our są z okolicy. Know his two riders? Znasz ich obydwu? Yeah, I've seen him. Tak, widziałem ich I'll wcześniej. back to your wagon. No, no. Przypiszę Some of ich the do boys twojego have a very wagonu. friendly feeling for that Nie, brand. niektórzy ode mnie mają coś do ich szefa. I'll send him whistling. Lepiej mi mów, żeby mógł ich odesłać. Nie, mają swoje do zrobienia, a my będziemy patrzeć im na ręce. Dopisz ich gdzie indziej. Nie chcę ich u siebie. Well, that's fair. Dla mnie w porządku. Grupa Lee harowała tak samo jak my. Musieli tropić bydło, wyciągać je z krzaków, zaganiać na łąki. Pierwsze z naszego stada, na jakie trafiliśmy. Nieźle się rozeszły przez zimę. Zasłużyliśmy na nagrodę. Arch będzie bogaty. Ty też. Teraz jesteś wspólnikiem. No tak, zapomniałem. Połowa letniej roboty już za mną. Teraz jadę do Teksasu uzupełnić stada. Jak przywieziesz to aż do Montany? Nim się uwiniesz, to w Kansas wymyślą nowe zasady kwarantanny i leżysz. Skończysz na Teksasie, nie da się inaczej. A słyszeliście o kolei żelaznej? Załaduję bydło razem z czystym powietrzem z Teksasu i rozładuję na chwilę w Montanie. Jestem Stroby. Jak ty się nazywasz? Dave Allard. Usłyszałem, że odsyłasz swoich do Montany, żeby samemu uzupełnić stada w Teksasie. Zgadza się? Mogę ci zaoszczędzić zachodu. Po spędzie będę miał do sprzedania 3000 dwuletnich cieląt. W dobrym stanie? Codziennie je znajdujesz. Mają nasze znaki. Za ile? 14. Skończę na mokrej łące. Jak 14, to stoi. Znajdę tylko telegraf. Trochę potrwa, nim zbiorę całe $44,000. Gorąca kawa. Dziękuję, panie Willoughby. Czemu nie kupiłem sobie małego sklepiku? Widziałem już sklepiki. Tam są przeciągi. Przyjacielu, schroń się tutaj. Zachodnia czy wschodnia grupa? Zachodnia. Nazywam się Allard. Daybright. Dzięki. Przydałby mi się koń, bo muszę jechać, a mój kuleje. Znajdź mu konia.
Dokąd jedziesz? Szukam najbliższego telegrafu. Zabłądziłeś w deszczu? W tej ulewie można utonąć, nie tylko zabłądzić. Telegraf jest w naszym punkcie spotkań na mokrej łące. Zmień mu siodło, póki pije. To wasze bydło? Tak. Właśnie kupiłem całe stado. Szukam telegrafu, żeby powiadomić bank. To jakaś pomyłka. Stroby to właściciel? Tak. No właśnie, sprzedał mi 3000 dwulatków. Mam je zabrać z mokrej łąki. Na pewno jest właścicielem? Może je sprzedać. Coś nie tak? W porządku, przyjacielu. Dziękuję za pomoc. Nie sądziłem, że może zaplanować cokolwiek. Dlatego Lee został wspólnikiem? Żeby sprzedać stado i ulotnić się z pieniędzmi. Przed czym ucieka? Są ludzie, którym musiałby się tłumaczyć. Zawsze za nim stałeś, prawda? Gdy jesteś wobec kogoś lojalny, nie patrzysz na jego błędy, ani na wpadki jego syna. Zabawne, że mówisz tak o Archu. Tak samo myślałem o kimś innym. O Lily. Dzień za dniem obie grupy zbliżały się do siebie. I do przeznaczenia zbliżali się Owen i Lee. Tylko godzina drogi. Reszta jest za wzgórzem. Hej, wielkoludzie. Hej, Orf. Jak tam? Za dużo czasu w siodle. Jest tu Lee? Chyba jest. Jak poszło? A u ciebie? U nas jak po maśle. Ile naliczyłeś? 2000, a ty? Trochę ponad 1000. Więc Allard będzie miał kilka sztuk nadwyżki. Kto to Allard? Ten, któremu sprzedajesz stado. Tak jest. To będzie nowina dla Archa. Tym bardziej, że planował jechać do Panhandle, dokupić więcej sztuk. Umowa wchodzi w życie. Ja jestem jego zastępcą.
a ja wspólnikiem i płacę połowę pensji. I weźmiesz połowę moich zobowiązań? Trzymaj się z dala od moich spraw. Pozwolić ci skraść bydło Archa? Pojutrze ruszamy do domu. To długa droga i wielkie stado. Człowiek może łatwo się zgubić, więc powiedz Allardowi, że zmieniłeś zdanie. Niech o tym zapomni. Nie wtrącaj się. Chyba nie myślisz, że tak po prostu pozwolę ci to zrobić. Dalej z tym. Posłuchaj, pracowałem w dole rzeki, wypuszczając ostatnie wagony. To nie ma sensu. Co? Przejeżdżając wzdłuż, widziałem tych dwóch Faskenów. Jesteś pewien? Jak siebie samego. Byli na spędzie. Gadali zresztą w takich samych mokrych szmatach jak my. Lee o tym wiedział i nic nie zrobił. I nie martwi się zbytnio, mimo że powinien. Myślałem nad tą umową z Allardem. Przyznaję, myliłem się. Jak zawsze, kiedy cię nie ma, żebyś mi doradził. Cieszę się, że przyjrzałeś na oczy. Jadę to załatwić, póki czas. Pojedziesz ze mną? Mam tu robotę. Byłoby lepiej z tobą, przekonująco. Powiem Meadowi, że jedziemy. Lee i ja jedziemy do telegrafu. Szybko wrócimy. Nie strzelamy, dopóki nie dojedzie do głazu. Pamiętam. To nasz ostatni spęd. Nie mógłbym przecież dopiąć tej umowy z Allardem. Zrobię, jak mi mówiłeś. Wyjadę. Wygrałeś wszystko, co zostawiam. Rancho Archa, Jen. Wszystko jest twoje. Przemyślałeś to? Latami wmawiałem sobie, że mam robić właściwe rzeczy. Dawałeś mi dobre rady. Mówiłeś, jak się zmienić. Aż siebie nienawidzę, jak myślę, co ma się stać. Przecież tak dobrze było nam razem. Do czasu. Pamiętasz, jak Arch zabrał nas na zjazd hodowców do Kansas? Grałem w karty z wielkim Teksańczykiem. Szybko go ograłeś w pokera. Wtedy się dowiedziałem, jaki jestem w tym dobry. Na pewno wiele razem przeszliśmy. Będzie mi tego brakować. Mnie też. Jest taka część dzieciństwa, której nigdy się nie zapomina. Cieszę się, że tak mówisz. Zapamiętam to, gdy mnie przy tobie nie będzie. Teraz. Gdzie Owen? Pojechał z Lee do telegrafu. Słyszałeś? Coś się dzieje. Bierz ludzi i sprawdź.
Przekradnij się od drugiej strony. Będę cię krył. Idziesz ze mną. Jakoś to załatwimy. Nie ma mowy. Powiesz Archowi całą prawdę. Wyłaź. Zapominasz, że wciąż mam asy w rękawie. Zauważyłem, ale to nic nie zmienia. Wyłazisz, czy mam cię wyciągnąć? To cała historia. Przez lata tego nie zauważyłem. Okłamywałem sam siebie, a ty kłamałeś dla mnie. Nie ty go zabiłeś, tylko ja. Dawno temu, gdy zacząłem liczyć, że on się zmieni. Muszę powiedzieć Jen. Chciałbym sam jej powiedzieć. Koniec.